moi kochani. Mam na imię Lena. Jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM. Jak zwykle zaczynamy nasze spotkanie od podziękowania. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną na moim kanale, oglądacie moje wideo. Za to Wam dziękuję. Za Wasze lajki, za Wasze komentarze. Bardzo ciepłe. Dziękuję serdecznie. I tak jak mówiłam, w komentarzach możecie pisać co chcecie. Nawet ze mną się nie zgadzać. Dlaczego nie? Oczywiście, bardzo ważne Wasze zdanie i każdy komentarz przeczytam, żeby jak dobre, stare przyjaciele mogli się podzielić swoim zdaniem i omówić pewne aspekty w tworzeniu rzeczy z niczego. Co właściwie robię i dzisiaj chcę pokazać coś, co zrobiłam praktycznie z niczego. Jestem przekonana, że w domu każdej z Was znajdzie się, nie wiem, zagubiona część biżuterii lub rozerwane korale lub ułamane uszko gdzieś od kolczyków, czyli zawsze coś, co możemy później wykorzystać do zrobienia nowych rzeczy. Nie jestem wyjątkiem, w moim domu też jest dużo różnych zbędnych rzeczy, które nie wyrzuciłam w swoim czasie, a dzisiaj wykorzystuję do zrobienia wspaniałej biżuterii. Chcę Wam pokazać kilka broszy, które zostały wciąż u mnie, nie jest za wiele, tylko kilka. Natomiast dzisiaj zrobimy z Wami kolejną brosz praktycznie z niczego. Więc oglądając ten film, mam nadzieję, że zainspirujecie się i powtórzycie ten projekt. Być może zrobicie jeszcze lepiej. No a teraz pokażę, co mam i co mi pozostało. Jedną taką brosz, którą zrobiłam specjalnie dla siebie, bardzo ją lubię, to jest brosz, w której wykorzystałam właśnie instrument muzyczny, drewniany, maleńki. No i oczywiście jako człowiek muzyczny, jako artysta, to muszę mieć taką oznakę i właśnie taką brosz zrobiłam specjalnie, żeby wiele nie mówić, kim jesteś, co lubisz, bo sama brosz mówi o sobie. Nie jest to trudne, ale chyba dla Was też jest czytelne. Mam jeszcze taką, to jest takie ala drzewko z kwiatuszkiem, gdzie wykorzystałam sznurki, jakieś tam nicie. No praktycznie to, co jest w domu każdej z Was. Koronka tutaj i jak tworzy się taka brosz, zaraz za chwilę Wam pokażę. Tutaj stosuję już szydełkowe rzeczy, zrobione na szydełku, jakieś kwiatuszki też, a to są gumeczki do włosków takich, nie wiem, zapewne wiecie, kolorowe, kiedyś w paczkach były. Tutaj znalazłam taką biedroneczkę ładną, też jakieś od worka kawałki, też pocięta firanka, no i to wszystko, co miałam, koroliki do tego, tutaj juty trochę, tak wygląda ta brosz. Następna jest ta, zresztą robiłam ją specjalnie do swojej kreacji, bo mam piękną, długą suknię w takich kolorach słońca. Uwielbiam w ogóle kolory żółte, pomarańczowe, czerwone. Nie każdy odcień, ale generalnie lubię. Jestem dzieckiem słońca i wszystkie ciepłe kolory dla mnie są bardzo bliskie. Więc ta brosz była zrobiona do tej mojej letniej sukienki, pięknie się prezentowała i dalej ją mam. Właśnie taka fajna do letniej sukni. To jest brosz, w której wykorzystałam motyle. Dostałam od koleżanki takie motyle i wykorzystałam te motyle do zrobienia tej broszy, żeby tutaj gdzieś na spodzie pobłyskiwało, bo przecież nie widać, co to jest. No i jakaś tam koronka, nie jest zbyt komplikowana, jest prosta, ale w zależności do czego chcemy wykorzystać taką ozdobę, to jest sympatyczna, uważam.
pokażę następną właśnie z bliska, żeby było Wam widać. Coś w takim sensie właśnie. Koronka, jakieś tam kwiatuszki, malutkie koraliki. Czyli robiąc taką rzecz, taką brosz, możecie bezgranicznie wykorzystywać pomysły, czyli technicznie pokażę, jak to zrobić, ale pomysły, jak ozdobić, co wykorzystać, to jest po prostu bez ograniczenia. Bierzecie to, co jest pod ręką i ozdabiacie sobie taką brosz. Z tyłu też jest zwyczajnie, nic tam takiego, bo przecież nie widać, zawsze ten do przypięcia możemy sobie dołożyć i tak to wygląda. Kolejna brosz, zrobiłam ją do płaszczu. Mam płaszcz w kolorze żółtym, musztardowym, no nie wiem, taki długi płaszcz i do tego chciałam właśnie zrobić taki klimat jesienny, złoty i ta brosz bardzo ładnie na tym płaszczu się prezentuje. Można te brosze, które robimy, również wykorzystać do dekoracji torebki na przykład. I jeżeli jeszcze jakiś ewentualnie szal i do tego brosz, wygląda też wspaniale. No teraz taka, pokażę może z bliska. Też wykorzystuję tutaj jakieś resztki koronki miałam. Koraliki, różyczki zrobione z zwykłej tasiemki, tak jak mówiła, ścięty materiał, zakręcony, przyszyty do tej broszki i w sumie bardzo ładnie też wygląda na torebce bądź na sukience, którą chcemy ozdobić. Myślę, że człowiek, który nawet nigdy nic nie tworzył sam, to jest w stanie coś takiego, które wykorzystałam tutaj, szydełkowe serweteczki malutkie, połączyłam dwie i do środka dołożyłam właśnie kwiatuszek. Bardzo prosto. No i ostatnia broszka, ta zrobiona z trochę bardziej właśnie skomplikowana, to są kwiatuszki, które pięciokątowe, później złożone w 4. No nie chcę rozłamać, ale tutaj jest właśnie ten kwiatuszek, który później złożony na pół i z tego połączone w całość wychodzi taka fajna różyczka. Można też ozdabiać jakimiś koralami lub farbką złotym, srebrnym, co chcecie. Materiał może być też bądź jaki, tylko że bardziej sztywny. Tutaj wykorzystałam taki materiał trochę sfilcowany, fajnie trzyma kształt i taka nie za duża, nie za wielka, fajna broszka do jakiejś ładnej kreacji, w zależności gdzie chcecie to wykorzystać. No to tyle, nie mam więcej. Ostatnią brosz, którą robiłam do swojej przyróbki, do sukni nielubianej, z której robiłam długą sukienkę z szyfonem brązowym, to tą brosz Wam pokazywałam, jak technicznie ją zszywałam, ale tam naprawdę żadnych trudności nie ma. No i teraz możemy zacząć z Wami tworzyć coś swojego, zupełnie nowego. Przygotowałam do zrobienia naszej broszy takie różne rzeczy. To są właśnie te zapięcia. Tu jakieś koraliki, ale to nie wszystko. Nici, igła. Takie mam skarby, więc co będziemy wybierać później w trakcie robienia, to nie wiem. Na razie tutaj odłożę. Bazę zrobię taką serweteczkę, zaraz ją potnę, zrobiona na szydełku. No i pierwsze zaczynamy, wzięłam właśnie zwykły jeans, pasuje mi i zrobimy do broszki osnowę, czyli tą bazę, którą później wykorzystamy do zrobienia całości. No i może tą stroną wystarczy mi dwa kawałki, wycinamy. No i mamy dwa kółeczka, raz i dwa. Na jednym będziemy tworzyć broszkę, drugą na razie odkładamy.
No i teraz tą serwetkę. Chcę ją przeciąć, nie wiem, może na pół. I z jednej zrobimy brosz, a druga nam na razie nie będzie potrzeba, ale nie wyrzucam nigdy. Dobrze, żeby ona tak trochę nawet zmieniła kształt. Może jeszcze tutaj zaraz utniemy. Nie chcę, żeby była równa. Ok. No i na to kółeczko, tutaj dżinsowe, naszyłam tą serwetkę, którą pocięłam też, taką, żeby miała nierówności. I teraz będzie dalej kompozycja z tą serwetką. No ale pierwsze co, to chcę zrobić w środek jakiś ładny kwiatuszek do kompozycji i na to wykorzystam jakieś tasiemki. Zaraz zobaczę, co mam pod ręką. No, złożyłam 2 tasiemki i teraz właśnie ich tutaj zwiążę razem jeszcze. No i tutaj gdzieś teraz damy, żeby to ładnie tak na dół było. Teraz znalazłam taką gazę i chcę dołożyć do naszej kompozycji, ale muszę podwójnie i tak ściągnąć na nitkę. Zaraz to zrobimy szybciutko. I tak samo drugą. No i mam teraz takie 2 elementy. Zrobiłam, ściągnęłam to i zaraz z każdej strony pod te tasiemki dołożę do tej kompozycji. Robimy. Tutaj baza już jest zrobiona, koronka, jakieś tam organza trochę i teraz środek. Musimy zrobić kwiatuszek, o którym już mówiłam, może kilka, żeby uzupełnić całą właśnie tę kompozycję. No i znalazłam taką niebieską, ładną tasiemkę, nie za dużą. I z tego teraz zrobię pierwszą warstwę kwiatka. Później resztę będziemy uzupełniać czymś innym. Na razie złożyły podwójnie i tak jak zwykle mówię, od kraju parę milimetrów ściągamy na niteczkę. No i teraz tak, pierwszą warstwę, tak jak powiedziałam, jest zrobiona, tak ściągnięta nie do końca i teraz położymy ją właśnie gdzieś tutaj. No, w ten sposób na klej montażowy, bo mam już rozgrzewa się, przygotowany i zaraz to zrobimy. Ok. I kładziemy. Przeciskamy. Można przyszyć igłą, ale że ja mam ten klej, no to łatwiej mi jest to przykleić. To już pierwsza warstwa jest zrobiona z tych kwiatków. To jest gdzieś się nie przyczepiło, to zaraz odkleimy jeszcze raz. Niebieski, a środek zaraz uzupełnimy jeszcze jakimś kolorem. Poszukam, co mam pod ręką. Znalazłam koronkę od któregoś z projektu i wykorzystam tą resztkę, bo ona mi do niczego na razie nie jest potrzebna. Więc sobie tak tą samą zasadą ściągamy wszystko na jedną stronę i z tego ułożymy fajną różyczkę. No i zobaczcie, trochę ściągniemy na tej nitce, ale nie do końca, czyli musi mieć też możliwość układania tej różyczki. No i teraz tylko tutaj musimy sobie umocować.
Tutaj też. Jeszcze kawałek został, w razie potrzeby można zrobić jeszcze jedną. No i teraz przykleimy tą różyczkę do środka. Tutaj w ten sposób, czyli układając powoli do środeczka od końca tej różyczki do samego środka. No i w ten sposób. No i teraz środek, tak jak widzicie, niewykończony. Trzeba też coś tam wymyśleć. Tu dołożyłam jeszcze takie koronki. Mam taką kameję, która kolorowo będzie bardzo pasować. Tylko że to był wisiorek i tego nie potrzebuję. No to muszę to ułamać. Myślę, że mi się uda. Tak. Ok. No i tyle roboty. I teraz chcę tutaj do środka właśnie wkleić taką kamerę. Na gorący klej, przyszyć nie ma możliwości, ona jest metalowa, ale nic nie szkodzi, więc jest środeczek zrobiony i tak wygląda. Jest widoczna z tym brązem, nawet bardzo ładnie wygląda, mi się podoba. Tak. No dobra, teraz pomyślimy, co można jeszcze zrobić. Znalazłam takie kwadraciki ładne, świetne i postanowiłam, że jeszcze tutaj u góry sobie dołożę zaraz. Będzie ładnie to wyglądać. Trochę kleju. Podwójnie składamy i w ten sposób, żeby tak było ładnie. I z tej strony też. Gdzieś tutaj może. Tak. Może tutaj. No, znalazłam. Mam teraz 3 takie elementy dołożone i rozprułam stare tutaj właśnie karoliki, pocięłam, zabezpieczyłam końcówkę też klejem, żeby mi się nie rozsypało i chcę właśnie tutaj dołożyć, zaraz to przykleję też na klej i pokażę, jak w całości wygląda. Postanowiłam, że ta biała koronka nie będzie biała, tylko będzie trochę pobrudzona. Mam specjalny pisek do materiału, który na gorąco, jak napiszemy coś, to na gorąco później przykleje się i będzie trwale. Więc chcę właśnie te koronki, te listki, tu już położyłam trochę różu i teraz bardziej brązowej chcę właśnie też pobrudzić tą koronkę. Kiedy ją przeprasuję naskiem, to ona pozostaje ten kolor. Nie chcę, żeby była taka wyrazista biała, tylko tak właśnie, o tak jak widzicie, trochę zmienię kolor tej koronki. Są inne sposoby, można oczywiście teraz wyfarbować całość w herbacie. Jest na to sposób, kiedyś Wam pokażę jaśnie, jak to zrobić, jak przefarbować nawet nie tylko koronkę czy broszkę, ale w ogóle całe wyroby możemy tak robić. Zrobię to w swoim jednym z kolejnych wideo, pokażę. Ale póki co, to chcę właśnie przybrudzić na brąz tą koroneczkę właśnie w ten sposób. No i dla mnie już tego wystarczy. Teraz przeprasuję to. No i jak zwyczajnie już pokazywałam Wam, ponieważ wykorzystywałam materiały takie, które się bardzo sypią. To są właśnie te organza i lekkie nitki.
no to nic nie szkodzi na przeszkodzie. Teraz właśnie to zabrać. Nic się nie stanie, tylko delikatnie te niteczki tutaj opalamy. Tylko że oczywiście, żeby nasza brosz nie ucierpiała, bądźcie ostrożni, ale już jest fajnie, już jest fajnie. Okay. No i teraz już tak jak mówiłam, koronkę trochę pobrudziłam na inne kolory. Środek wykończony, dołożyłam jeszcze tutaj 2 serduszka, kameja w środku. No i tyle. I teraz ten właśnie drugi krążek, który mieliśmy, to wykorzystamy zapięcie i pokażę, jak to zrobić. Mamy jedną. Mamy jedną. I teraz zobaczcie, nie robię po środku, tylko zawsze pod jedną stronę bardziej. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj linię, mam tutaj ołówek, załóżmy tu i tu, to musimy rozciąć tutaj 2 dziureczki, żeby włożyć te części, tą i tą wystającą, a reszta zostanie wszystko pod materiałem. Zaraz pokażę, jak to zrobić. No i takie przecięte 2 dziureczki. Teraz otwieramy i wstawiamy w te dziurki. No i jest włożony w ten sposób, widzicie? Czyli to zapięcie zostało z tyłu. Tu włożone tylko te końcówki i teraz nie będę tego przyszywać, tylko przykleję na gorący klej, bo mam. Wy możecie, jeżeli nie macie tego kleju na gorąco, to możecie sobie zastosować zwykłą igiełkę, bo tam są dziureczki specjalne do tego i można to przyszyć. Ja tego robić nie chcę, bo szybciej mi jest przykleić. Wszystko działa. No i teraz już wiecie, co trzeba zrobić, nie? Zapinamy, żeby się tutaj nie pokłuć i z tej strony, tak jak chcemy, żeby ta brosz miała górę, no tutaj u mnie to miejsce akurat będzie chyba dobrze, jak myślicie, żeby ta dama w środku była właśnie tak pionowo. No i z tyłu teraz możemy, tak jak mówię, możemy to przeszyć ręcznie, a możemy nakleić. Ja nie będę szyć, ja to po prostu przykleję. No i tak wygląda z tyłu ta brosz. Przykleiłam, ona zrobiła się od razu bardziej sztywna, ponieważ dżins jest dosyć gruby, czyli będzie ładnie kształt trzymać nam całej całości. No i tak wygląda właśnie przód. Nasza brosz jest gotowa. Saying sorry for the sake of us. Yeah, he wasn't my everything to even nothing, and it's taken me a lot to say. Now that he's gone, my heart is missing something, and it's time to push my pride away. 'Cause you are my everything. You are my everything.
saying sorry for the sake of us. Yeah, he wasn't my everything to him and nothing. And it's taken me a lot to say. Now that he's gone, my heart is missing something. And it's time to push my pride away. 'Cause you are my everything. You are my everything. I'm saying sorry for the sake of us. Yeah, it wasn't my everything to him and nothing. And it's taken me a lot to say. Now that he's gone, my heart is missing something. And it's time to push my pride away. 'Cause you are my everything. You are. I to już na dzisiaj, moje drogie dziewczyny, wszystko. Mam nadzieję, że pomysły, które Wam dzisiaj przedstawiłam i tą brosz, którą żeśmy zrobiły razem, będzie Wam służyć i stworzy Wam przyjemność. Tak jak wiele razy powtarzam, że sam proces twórczości daje nam dużo radości, dużo szczęścia. I nie zważając na pogodę, nie zważając na problemy, które zapewne każdy z nas ma, to pomaga nam być szczęśliwymi i patrzeć optymistycznie na naszą przyszłość. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia. Pa, pa.